Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, sterownik już gotowy jest, już działa. Chcę powiedzieć Wam parę słów o nim. Dodatkowo jeszcze kilka rzeczy podłączyłem, które Wam za chwilę pokażę. No tak, skupiając się tylko na sterowniku na razie, wygląda to w ten sposób, słuchajcie, że mamy 3 kontrolki, które nam informują nas o sytuacji w danym momencie. W tej chwili, tak jak widzicie, zielona kontrolka, która działa tutaj, ona będzie nas informowała, że napięcie generowane przez turbinę idzie przez przetwornicę Step Up. Druga kontrolka, żółta, informować nas będzie o tym, że napięcie idzie bezpośrednio na akumulatory z mostka prostowniczego, czyli z ominięciem przetwornicy. Trzecia, czerwona, informować nas będzie o tym, że włączył się hamulec. Tak? Jeżeli będzie taka potrzeba, uruchomić go ręcznie, też ona się zaświeci, więc to jest kontrolka sygnalizująca załączenie hamulca. Mamy też watomierz, który mierzy nam napięcie, mierzy nam prąd, mierzy nam pojemność akumulatora, są jakieś inne parametry. Dodatkowo pokazuje nam, ile kilowatogodzin bądź kilowatów produkuje w danym momencie, bądź kilowatogodzin naprodukowała już prądnica. Coś podobnego do tego, co tutaj było wcześniej, tylko że ten, który w tej chwili jest na nowym sterowniku, jest z opcją Bluetooth. No, zawiodłem się trochę na nim, powiem Wam szczerze, bo spodziewałem się, że będzie jakaś aplikacja taka na komputer, cokolwiek mądrzejszego niż to, co w tej chwili jest tutaj w tym, ale niestety taka dosyć prosta konstrukcja i proste oprogramowanie, które pokazuje nam po prostu parametry. Skutkuje to tym, że będzie trzeba po prostu mieć jakiś telefon czy urządzenie z Androidem podłączone tutaj, bądź z Maciem, bo to też chyba na ten system jest zbudowane, która będzie urządzenie po prostu musiało mieć aplikację cały czas uruchomioną i, że tak powiem, być w trybie czuwania tutaj, żeby sczytywać te dane dodatkowo ewentualnie, jeżeli chcemy, bo nie ma zdalnego dostępu, czyli przez sieć Wi-Fi z innego miejsca, ale jest lokalnie przez Bluetooth. No niestety, następnym razem trzeba będzie poszukać coś lepszego. Mamy też regulator temperatury, który będzie nam uruchamiał wentylatory. Wentylatory są zamontowane tutaj od serwera, takie dosyć mocne. One będą wymuszały tutaj chłodzenie, jeżeli temperatura osiągnie jakiś poziom. No i w ostatnim momencie doszły do mnie 3 woltomierze. One mierzą napięcie, mierzą prąd. Oczywiście to są woltomierze prądu zmiennego, więc one będą mierzyły mi napięcie międzyfazowe. Szczerze mam nadzieję, że to będzie działać wszystko, bo turbina jeszcze się nie zakręciła od momentu, jak je zamontowałem. Wiatr, jak widzicie, jest 0 w tej chwili. Więc założenie jest takie, że mierzyć będą napięcie międzyfazowe, a dodatkowo są jeszcze podłączone, właściwie nie tyle są podłączone, co założone mają 3 cewki na każdą z faz i to będzie mierzyło nam prąd, który płynie przez każdą z faz, tak? Czyli każda z tych faz będziemy mogli sprawdzić, w jakim stopniu jest obciążona. Takie jest założenie tych voltoamperomierzy. Oczywiście muszę tutaj jeszcze zrobić mostki pomiędzy nimi, bo to będzie podłączenie międzyfazowe. Na razie podłączone tylko 3 żyły. Słuchajcie, sterownik wygląda w ten sposób. No trochę się zawiodłem niestety na tej skrzynce, bo myślałem, że się zmieści wszystko, ale oczywiście się nie zmieściło. Pomysłów jest bardzo dużo. Wy również dajecie mi bardzo dużo ciekawych pomysłów. Niestety nie nadążam czasami z pakowaniem tego wszystkiego tutaj. Następny projekt będzie musiał być na pewno w większej skrzynce. Takowy na pewno powstanie. Mam zamiar rozwijać to, dzielić się z Wami tą wiedzą. Będę to testował, żebyście Wy nie musieli oczywiście na początek. Także jeżeli ktoś chce zbudować taki, dobrze jest poczekać, aż ja uruchomię ten sterownik. Wtedy mamy przynajmniej pewność, że coś działa. Ja trochę elementów już spaliłem na nim. Kilka uległo zniszczeniu, kilka się okazało nietrafnych, więc warto poczekać do końca testów. Ja zawsze muszę przetestować tak samo, jak testowałem ten pierwszy sterownik. Tak samo długo będę testował ten drugi. No, na razie już działa. Produkuje. Kilka było niestety takich zagadek w nim, które musiałem rozwiązać. No i teraz się nimi podzielę. No dobra, słuchajcie, tak wygląda z drugiej strony jeszcze raz płyta przednia, drzwiczki. Czyli mamy tutaj te 3 diody, mamy ten watomierz, który jest podłączony, mamy też regulator temperatury, no i te 3 woltomierze, które są zamontowane. Woltomierze w ogóle 4 miesiące do mnie szły, ale to już taki mały szczegół. Dobra, słuchajcie, z tej strony mamy przetwornicę. Przetwornicę
step up, która napięcie z turbiny, z zamostka będzie nam zwiększała. W tej chwili mam ustawioną ją w ten sposób, że na wejściu 29V uruchomi tą przetwornicę i ona w tym momencie nam wypuści 60V na wyjściu, czyli 60V będziemy ładować akumulatory. Oczywiście to napięcie nie podejdzie od razu do 60V, tylko ono będzie stopniowo się ładować i to wszystko będzie zależeć od tego, jaki prąd będzie generowany przez turbinę. Tak szybko będzie ładowało nam te akumulatory. Mamy dodatkowo 3 przekaźniki tutaj, które będą uruchamiały hamulec. To są przekaźniki SSR prądu zmiennego. One napięcie z turbiny zmienne będą przerzucały bezpośrednio na rezystor hamujący. Rezystor ten, który tutaj mam, trójfazowy. Co my tu mamy jeszcze? Mamy przetwornica step down. Ta przetwornica jest tak naprawdę tutaj z kilku powodów. No, jednym z głównych jej powodów zamontowania jest stabilizacja napięcia, które zasila wszystkie układy, tak? Bo napięcie, słuchajcie, możecie mieć akumulatory 24V. Jeżeli macie akumulatory 24V, no to na przykład komparatory będą na nich chodzić, tylko pamiętajcie, że 24V to jest takie napięcie maksymalne tych komparatorów, więc jeżeli ładujecie akumulatory powiedzmy napięciem wyższym i wasze akumulatory, wasz magazyn energii 24V będzie ładowany do 28V chociażby, w tym momencie to napięcie jest za wysokie dla komparatorów i one niestety mogą się spalić. Dlatego przetwornica, która tutaj jest zamontowana, ona stabilizuje to napięcie zasilające na wszystkich układach. Nie tylko na komparatorach, ale też napięcie zasilające te przekaźniki i całą resztę. No dobra, także tak, mamy naszą przetwornicę. Mamy 3 komparatory. 2 od hamulca i 1 komparator, który będzie nam sterował tym, z jakiego źródła będzie wysyłane napięcie na akumulatory. Czyli tak, tutaj mamy 2 przekaźniki. To są przekaźniki 100A. Jeden jest 60A, drugi jest 100A. Ten 60A, czyli ten z tyłu, on jest tak naprawdę cały czas otwarty, czyli on ma cały czas przejście pomiędzy mostkiem prostowniczym a przetwornicą, tak? Czyli do 60A może wejść na przetwornicę. Oczywiście ona maksymalnie 40 przyjmie, a moja turbina nie wyprodukuje więcej niż 38, więc nie ma problemu. Także on jest cały czas otwarty. W momencie, gdy napięcie podskoczy do 50V, to ten pierwszy komparator z góry uruchomi ten tutaj 100A przekaźnik, a tego wyłączy. I w tym momencie tutaj napięcie przez niego nie będzie płynęło, ale przez tego za to zacznie płynąć napięcie z drugiego mostka, bo mostki mamy 2. Z drugiego mostka napięcie popłynie bezpośrednio na akumulatory. Jak widzicie, tutaj mamy 2 komplety przewodów podłączone. Jedne wchodzą z przetwornicy, a drugie wchodzą właśnie z drugiego mostka prostowniczego bezpośrednio do akumulatorów, tak? I one są tutaj podłączone na wejście do akumulatorów. Mostki prostownicze są 2. 2 mostki prostownicze z racji tego, że były sprzężenia zwrotne na tej przetwornicy i w momencie, gdy to było na jednym mostku, była taka sytuacja, że plusy się wejściowe z wyjściowymi niestety sprzęgały i przetwornica trochę wariowała. Można rozwiązać to za pomocą diody. Są takie diody specjalne do kupienia, które też można zamontować na jakąś płytę chłodzącą, ale ja to wykorzystałem do tego mostki prostownicze. Miałem 2 akurat, także użyłem obydwu i działa to też całkiem nieźle. Po prostu jest to tak zrobione, że fazy są zmostkowane równolegle, a napięcia z jednego mostka prostowniczego puszczone są na przetwornicę, a napięcia z drugiego mostka prostowniczego, oczywiście przez te przekaźniki, puszczone są bezpośrednio na akumulatory. I tylko i wyłącznie zależy od tego komparatora, który przekaźnik otworzy, czy ten z pierwszego mostka, czy ten z drugiego mostka. Sterowany jest oczywiście tylko plus, a minusy są bezpośrednio podłączone. Dalej idąc, w naszym sterowniku mamy hamulec. Ten hamulec to jest hamulec ręczny, to jest hamulec, który można uruchomić tylko i wyłącznie, jeżeli turbina stoi. To jest hamulec serwisowy, powiedzmy chcemy sobie zmienić śmigła, możemy sobie załączyć ten hamulec i wtedy turbina nam nie ruszy. On zwiera 3 fazy, więc tak jak powiedziałem, uruchomić można go tylko i wyłącznie w momencie, gdy turbina nie pracuje. Następnie mamy rozłącznik, który nam odłączy całe napięcie ze sterownika, tak jak widzicie. Wszystko gaśnie, bądź uruchamiamy go ponownie
i napięcia z powrotem wracają. On odcina nam po prostu magazyn energii. Tak? Jeżeli magazyn energii jest wyłączony, a turbina pracuje, to te układy też zostaną zasilone z drugiej strony, więc też trzeba uważać. Czyli starajcie się nigdy nie odłączać magazynu energii, dopóki nie będzie odłączona turbina. Dobrze sobie do turbiny też zrobić rozłącznik. Zaraz Wam pokażę, jak ja zrobiłem. Także takie zabezpieczenie. Słuchajcie, jeszcze jest dodatkowo, mamy te wentylatory od serwerowni, jakiegoś serwerka. One będą nam wyciągały powietrze ze środka ciepłe. Zostały mi do wywiercenia jeszcze otwory u góry na wentylację. Na środku będzie u góry otwór wywiercony, który będzie tutaj zaślepiony jakąś fizeliną czy czymś takim, żeby kurz nie dostawał się do środka. No i mamy jeszcze nasz przekaźnik trójfazowy, który był wcześniej wykorzystywany do hamulca, ale niestety okazało się, że powodował jakieś przejście dziwne, mimo że napięcia sterującego nie dostawał, że tak powiem, robił cały czas przejście na rezystor hamujący i turbina nie mogła się rozkręcić, bo tak naprawdę cały czas była zwarta do rezystora. Oczywiście to nie działa w ten sposób. Dlaczego go wykorzystałem w takim bądź razie? Bo działało to, że tak powiem, źle z rezystorem. Jeżeli w tej chwili go wykorzystałem trochę w inny sposób. W ten sposób, który go teraz wykorzystałem, nie powoduje już, że blokuje w jakikolwiek sposób turbinę. On ma po prostu jakieś, nie wiem, czy przebicie, czy po prostu jest zamysł jego do czegoś innego. No, tak się zawiodłem trochę na nim, ale w tym układzie, jak w tej chwili jest wykorzystany, działa dobrze. Słuchajcie, działa w ten sposób. Zacznijmy od początku. Napięcie z turbiny wchodzi na te górne zaciski, te żółte końcówki. Stąd oczywiście zmostkowany jest na drugi rozłącznik. To są dwa rozłączniki, tak? Możemy je wyłączyć. Te rozłączniki służą tylko i wyłącznie do puszczania napięcia na sterownik pierwszy bądź na sterownik drugi. Czyli jeżeli nie chcemy żadnego napięcia z turbiny, wyłączamy po prostu całkowicie te sterowniki i turbina całkowicie luźno chodzi. Możemy sobie też dzięki tym stykom pomierzyć jakieś napięcia, jak chcemy, to nie ma problemu. Słuchajcie, teraz tak, napięcie uruchamiamy sobie na przykład na nowy sterownik. No i teraz napięcie poleci sobie do góry. I tutaj wtedy wchodzi na te zaciski z przodu tutaj. Na te przednie zaciski napięcie nam wejdzie. Dodatkowo tutaj, tak widzicie, mam podłączone te woltomierze, które będą mierzyły napięcie międzyfazowe. No i teraz tak, ten przekaźnik będzie sterowany za pomocą tego jabla. To jest testowo zrobione, bo chciałem sprawdzić ten przekaźnik tutaj, ten sterownik jabla. No i to działa w ten sposób, że on działa jak komparator. Tyle, że kosztował trochę więcej. Ale kupiłem go do testu, tak jak powiedziałem. On w momencie, gdy napięcie na turbinie, napięcie zmienne, czyli międzyfazowe, uzyska 25 V, on nam zamyka ten tutaj przekaźnik, a ten przekaźnik ma podłączone napięcie sterujące i uruchamia elektroniczny. Ten elektroniczny przekaźnik w tym momencie, gdy tam już jest 25 V, czyli jak turbina wygeneruje 25 V prądu zmiennego, wpuszcza nam to napięcie dopiero na układ cały mostków prostowniczych. I wtedy dopiero to napięcie jest przetwarzane czy przez przetwornicę, czy przetwarzane jest bezpośrednio na magazyn energii. Tylko i wyłącznie, że warunek musi być spełniony taki, że 25 V prądu zmiennego. Daje nam to taką możliwość, żeby turbina startowała całkowicie luźno, czyli tak samo jak ja bym to w tej chwili rozłączył. Także do 25 V generowanego napięcia turbina jest całkowicie odcięta od jakiegokolwiek obciążenia. Tak? W momencie, gdy ten przekaźnik się załącza dopiero obciążenie wchodzi nam na turbinę. Dobra. Taki był zamysł tego. Słuchajcie. Co mamy tu jeszcze ciekawego? Mamy dodatkowo zamontowany włącznik. Włącznik będzie nam uruchamiał hamulec. Słuchajcie. Włącznik steruje hamulcem, który hamuje turbinę przez ten rezystor. To nie jest hamulec zwarciowy, nie robi zwarć na fazę. To jest hamulec, który będzie nam po prostu puszczał napięcie przez te trzy przekaźniki bezpośrednio na rezystor. Czyli tak, jeżeli sobie go uruchomimy, zobaczcie, w tym momencie, jak go uruchomiłem, zaświeciły się tutaj 3 diody, ale też świeci się dioda czerwona na naszym wyświetlaczu. Tak, zobaczcie, wyłączę, nie ma.
Działa to w ten sposób, że ten przełącznik zwykły, on tylko i wyłącznie odcina bądź puszcza dopływ napięcia plusowego, czyli dodatniego, na te 3 sterowniki. Sterowniki są w taki sposób podłączone, że minus dochodzi do nich cały czas, a plusem sterujemy, czyli przez ten włącznik idzie plus. Jeżeli go włączymy, uruchomimy, plus idzie automatycznie na te wszystkie 3, dlatego tyle tych przewodzików tutaj jest. Są mostki po prostu porobione i w tym momencie wszystkie 3 fazy zwierają się z rezystorem. Dodatkowo mamy coś takiego. To jest bardzo fajny pomysł jednego z widzów. Dziękuję za taki komentarz, od razu z linkiem, z opisem tego urządzenia. To jest tak samo przekaźnik, słuchajcie, jak każdy inny, tyle że sterowany bezprzewodowo. No i teraz tak, pokażę Wam, spróbuję przynajmniej, może się uda. Zobaczcie. Spróbujemy to uruchomić. Mamy coś takiego, jest aplikacja do tego normalna. Mamy nasze włączniki. I teraz tak, w momencie, gdy będę uruchamiał, automatycznie zaświeci nam się hamulec. Widzicie? Dobra, jeszcze próba na przedzie. Tak to działa. Działa to fajnie. Działa to bezprzewodowo, działa to bez sieci, znaczy nie musimy mieć sieci Wi-Fi, żeby uruchomić ten przekaźnik. Zamontowałem go właśnie na zewnątrz skrzynki z racji tego, żeby nie miał żadnych zakłóceń z połączeniem z siecią Wi-Fi. Działa na sieci 2,4 GHz. Spróbuję Wam tu jakieś powiększenie zrobić. Tak to wygląda. Wrzucę link w opisie oczywiście do tego przekaźnika. On kosztuje około 100, ale naprawdę robi fajną robotę, bo słuchajcie, zamysł jego jest taki, żebyśmy wszyscy mogli, ci, którzy mają taki sterownik, którzy go wykorzystają, w razie czego zdalnie, jeżeli na przykład widzicie, że warunki, nie wiem, pogodowe są bardzo niebezpieczne i zbyt mocne dla turbiny wiatrowej, możecie zdalnie uruchomić sobie hamulec, nie będąc z domu nawet, czyli po prostu nie wiecie, co to zrobi z waszą turbiną, wiatr idzie 20 metrów na sekundę nagle, czy cokolwiek, sąsiad do was dzwoni, słuchajcie, wasza turbina szaleje, no to robicie taki coś, odpalacie aplikację, robicie pstryk i przez ten rezystor hamujący wyhamowujecie turbinę sobie po prostu do zera i turbina po prostu będzie delikatnie się kręcić, to praktycznie ledwo, ale nie rozkręci się do jakichś nie wiadomo niepotrzebnych, niebezpiecznych wartości przede wszystkim, tak? Kiedyś zamontuję tutaj oczywiście jakąś skrzyneczkę, obudowę do tego, na razie jest to tylko prowizorycznie, tak jak powiedziałem, na zewnątrz, żeby nie wprowadzać zakłóceń do działania sieci bezprzewodowej do tego przekaźnika. Dobra, teraz chciałem Wam jeszcze pokazać jeden motyw, jeżeli chodzi o przetwornicę. Jak to działa. Z jednym z wcześniejszych filmów pokazywałem Wam, jak działa przetwornica i jak ją regulować, ale chciałem Wam pokazać na zasadzie też wyświetlacza, który ma też aplikację i razem z tą aplikacją pokażę Wam, jak to działać. Do tego będę musiał podłączyć coś do tej przetwornicy, stąd mam rozłączone te przewody. Wejście jest na razie niepodłączone, ale za chwilę będzie zasilacz i pokażę Wam, jak to regulować. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, mamy zasilacz podłączony. Na razie ustawiony jest na 0 V. Podłączyłem go tak sprytnie krokodylkami. Także będziemy mogli sobie tutaj potestować chwilowo. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, na wejściu musi być 29 V, żeby przetwornica zaczęła coś produkować. Także spróbujmy. Ustawmy sobie tutaj na 29 V. Widzicie, w tej chwili mamy, na przykład teraz mamy 26 V. 26 V i nic nie mamy. Dobra, ustawiliśmy na 30. Tak jak widzicie, od 27, 28, a 28 z groszem zaczyna produkować. No i w tej chwili tak, pobór mamy następujący. Mamy 31 V, 3,7 A i 116 W.
tyle wchodzi. 3,7 ampera, słuchajcie. Mamy tutaj na maksa rozkręcone wszystko. Czyli tak, 3,7 ampera. W tym momencie przetwornica generuje nam napięcie 60 V. No i jakiś prąd teraz. Tak, jak to możemy sprawdzić? Słuchajcie, możemy to sprawdzić za pomocą wyświetlacza. Wyświetlacz pokazuje nam 112 W i 2,3 ampera. Napięcie 49 V na magazynie energii. 0,24 Wh, bo już tam testowałem sobie chwilę. 112 W w tej chwili wchodzi, czyli to napięcie, które tutaj wchodzi, 31 V i ten prąd, który tutaj wchodzi, 3,7 ampera, zostaje przetworzony przez tą przetwornicę na napięcie 60 V. No i niestety ze stratą, bo wchodzi nam 2,3 ampera, tak? Teraz pokażę wam, jak działa aplikacja, bo jeszcze oczywiście do tego wyświetlacza jest aplikacja. Coś tu się popsuti aparat. Dobra, słuchajcie, mamy aplikację. Jest. Aplikacja musi być oczywiście połączona, więc podłączymy sobie urządzenie. Tak jak powiedziałem, urządzenie działa na Bluetooth. Nie trzeba tego urządzenia, tego wyświetlacza sparowywać. Po prostu wystarczy, że go znajdziemy tutaj. W tym momencie on nam pokazuje parametry. I tak jak widzicie, pokazuje nam napięcie 49 V panujące na magazynie energii. Pokazuje nam prąd, który wpływa, czyli 2,3 ampera i pokazuje nam moc. To samo co na wyświetlaczu, 113 W, czyli 112,9, tam trochę dokładniej pokazuje. 2,3 ampera, 112 W, tu mamy 112,9. Tutaj mamy cały podgląd, tak? Mamy też dodatkowo moc, którą ładujemy i tak dalej, całą resztę, która została już wyprodukowana. Także fajnie, ale mogłoby być to oczywiście jeszcze bezprzewodowo. Dawałoby to dużo większe możliwości. Na przykład. No dobra, słuchajcie, teraz tak, jeżeli mamy tutaj te 3,7 ampera i 30 V, to teraz tak, jeżeli napięcie zmniejszymy sobie, albo może zrobimy to w inny sposób. Zrobimy tak, ja wam pokazywałem, jak się reguluje tą przetwornicę na jakimś z filmów. Teraz wam pokażę coś innego. Tu jest taki potencjometr. Spróbuję go tutaj trafić śrubokrętem. Nie jest to łatwe. O, mamy, dobra. Teraz zobaczcie, jeżeli będę nim kręcił, powinno nam się zmieniać prąd. Muszę jeszcze raz trafić. Dobra. Sorry, nie ten potencjometr. Ten drugi. Potencjometr na środku oczywiście odpowiada za prąd. I teraz tak, w momencie, gdy będę go odkręcał do siebie, ten prąd, który będzie napływał do przetwornicy, będzie mniejszy, potrzebny, żeby cokolwiek wygenerować. Zobaczcie, widzicie? Tym na środku regulujemy sobie obciążenie naszej turbiny. Dzięki temu możemy sobie sprawdzić, ile, właściwie w jakich warunkach nasza prądnica nie będzie, nasz generator nie będzie hamowany strasznie mocno przez tą przetwornicę, bo im więcej prądu ona będzie potrzebowała do przetworzenia, im więcej prądu jej pozwolimy pobrać, tym bardziej ona obciąży naszą turbinę niestety. No i tak widzicie, odkręcę troszkę tutaj, mamy ile tutaj watów? 49, tak? 44, zobaczcie teraz tak. I tu mamy tak. W tej chwili mamy tutaj 2 ampery zrobimy. 2 ampery, 30 V, 2 ampery to nam daje 63 W na wejściu. Na wyjściu mamy 49 V, 1,2 ampera i 60 W na wyjściu praktycznie.
więc po prostu napięcie podwyższa, ale spada nam ilość prądu, która zostaje po prostu przesłana do naszego magazynu energii. Więc tak, dużo zależy od tego, jak szybko prądnica się kręci. Jeżeli chcemy na przykład, żeby turbina brała, a właściwie kręciła się i cokolwiek produkowała, to obciążenie tego tutaj właśnie, tej przetwornicy nie możemy ustawić sobie na maksa, powiedzmy na 10 A, czy ile ona tam weźmie, ile się da. Jak teraz ustawimy sobie na przykład na 5 A, może być oczywiście więcej. Chyba do 10 no, w tej chwili z tego zasilacza mogę wyciągnąć, no ale ustawimy sobie na 5. To jeżeli ustawimy sobie przetwornicę na 5 A poboru, tu wychodzi nam 156 W, to ona to 150 parę watów nam też oczywiście wypuści, tylko że już nie będzie 5 A, tylko to będą 3 A, widzicie? Więc ona tę stratę w prądzie ma po prostu przez podbijanie napięcia na naszym akumulatorze. Tylko pamiętajcie, że im większy prąd będzie przetwarzała, tym bardziej będzie wyhamowywać turbinę niestety. Więc tutaj musicie sobie potestować, poregulować, co będzie najbardziej optymalne do waszej turbiny. Każdy ma różne warunki wietrzne, na przykład jeżeli niektórzy mają tylko 6 metrów na sekundę wiatru, to nie ustawiajcie tego maksymalnie, z racji tego, że ona będzie cały czas hamowana, ta wasza turbina. Co ona się troszkę rozkręci, to ona będzie po prostu zwalniała. Jeżeli ustawicie tutaj mniejszy prąd poboru, no moc zostaje ta sama, tutaj 65 W wchodzi, 60 prawie 5 W wychodzi, 64 wychodzą, widzicie, 59, się prąd zmniejsza, 65 w zależności od naładowania oczywiście akumulatora pewnie. Więc to wszystko ma znaczenie, tak? Tylko że pamiętajcie, że ta przetwornica weźmie fajnie 40 A, ale wypuści połowę z tego. Także taka jest jej strata. Dlatego jest układ, który przełączy bezpośrednio na akumulatory przy osiągnięciu powiedzmy napięcia 50 V na mostku prostowniczym, napięcia stałego i w tym momencie nasza turbina będzie generowała napięcie i prąd, który będzie bezpośrednio, bez żadnych strat przesyłany na magazyn energii. No i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, testowałem jeszcze trochę sobie ten MPPT. Znaczy testowałem. Właściwie podłączałem zamiast przetwornicy pod akumulator, podłączałem tą przetwornicę pod MPPT, który jest podłączony do akumulatora. Podbijałem napięcie maksymalnie tam do 96 bodajże voltów na przetwornicy i wprowadzałem je do MPPT. No i w tym momencie działało to też w miarę, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy prąd, który wchodził na tą przetwornicę, też nie był za wysoki. Działa to tak samo. Ta sama przetwornica działa trochę jak MPPT, więc ona wyciąga po prostu dosyć sporo. Tutaj po prostu dobra jest do podbicia napięcia, jeżeli chcemy sobie lekko magazyn energii podładować i tyle. Ona tam cudów nam nie zdziała. Ale zobaczymy, może przy dłuższej pracy okaże się, że coś innego. Także tak to się przedstawia, słuchajcie, z mojej strony. Tutaj sobie zrobiłem wyjście oczywiście na rezystor jeszcze jakieś, żebym mógł podłączyć w razie czego, to jest rezystor, znaczy wyjście na dole sobie zrobiłem, żeby zamiast tego rezystora na przykład podłączyć sobie piecyk dodatkowo jeszcze, czy cokolwiek innego, będę miał taką możliwość potestować sobie. Jeżeli chodzi o ten sterownik Jabel, to jest zasilany 24V zasilaczem, 24V potrzebuje, czyli akurat pasuje fajnie pod naszą przetwornicę step down, ona też 24V daje. No i tak to wygląda. Działa wszystko na razie dobrze, póki nie wieje. Wiatru niestety nie mamy, mróz mamy na dworzu, wiatru nie ma. Jak wiało ostatnio, tam 4-5 metrów, to produkcja z tego sterownika była całkiem nie najgorsza, aczkolwiek no, mimo tych śmigieł dużo większych, dużo mocniejszych, naprawdę startuje już od 2 metrów na sekundę, tylko że nie ma po prostu produkcji przy tym wietrze. Po prostu jest potrzebny trochę silniejszy wiatr, bo tam te 4 metry już coś tam generują przez tą przetwornicę, ale poniżej 4 metrów to tak naprawdę nic tu się nie dzieje. Tak jak powiedziałem, napięcie przy osiągnięciu 25 V dopiero zostaje wpuszczone do sterownika i od tych 25 V, gdy generator już nasz kręci się dosyć mocno, na tyle mocno, żeby nie zatrzymać się od byle zahamowania,
Dopiero wtedy napięcie jest przetwarzane dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że ten film trochę Wam pomoże w zbudowaniu swoich sterowników. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Wszystkie komentarze są mile widziane. Wszystkie pomysły, które poddajecie, ja zawsze sprawdzam. Wszystkie komentarze czytam, każdemu staram się odpowiedzieć. Jeżeli, nie wiem, jakieś sugestie na temat innych urządzeń, które można wykorzystać do tego sterownika, cokolwiek innego, tak samo piszcie na forum, wbijajcie na moje forum na Facebooku, linki są w opisie. Będą na pewno, dodam na pewno podzespoły, które użyłem do sterownika. Będą też linki w opisie, także jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest, to nie są żadne propozycje do zakupu, to po prostu wrzucę Wam przykładowe jakieś linki, gdzie można to kupić, jak to cenowo się przedstawia. Nazwy aplikacji też spróbuję wypisać. Wszystko będziecie mieli w opisie, także zapraszam serdecznie wszystkich. Piszcie, komentujcie, lajkujcie. Niech jak najwięcej ludzi zobaczy ten sterownik. Może więcej ludzi, tym więcej pomysłów będzie. Także zapraszam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu.